Wojewódzki oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry moi drodzy, ponownie witamy, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Słuchajcie, dzisiejsze popołudnie to jest połączenie dwóch tematów. Pierwszy to pożar w zakładach Enigmasz 5, będących częścią składową przedsiębiorstwa Elmasz, czyli zakładu elektromechanicznego Woronezh. I kilka słów wprowadzenia, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Zakłady Elmasz w Woronezhu produkują szeroką gamę sprzętu cywilnego, jak i wojskowego. Wytwarzają części do sprzętu pancernego, czołgów, transporterów opancerzonych, do dział samobieżnych, armat, części do karabinów maszynowych, do systemów rakietowych, w tym przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, więc jeżeli ktoś ma robić słynne kopuły i bańki antydostępowe, to pewnie Elmasz też macza w tym palce. No i oni są jednym z największych producentów sprzętu wojskowego w Rosji. Wszystkie małe elementy składowe łączą się w łącznie 10 000 pracowników i są ważnym motorem gospodarki Woronezha. No i jeden z oddziałów, czyli Enigmasz 5, w którym dzisiaj wybuchł pożar, to 3000 m². Ta część najprawdopodobniej specjalizuje się w dostawach silników elektrycznych, generatorów elektrycznych, transformatorów i urządzeń napędowych. I to jest element pierwszy, natomiast drugi jest tak jakby połączony z tym, gdyż Rosja informuje, że nowe systemy antydronowe zrobiła, tak? Tak, no i ten akurat zakład był jednym prawdopodobnie z tych systemów objętych. Jeszcze nie tym najnowszym, ale tym wcześniejszym. Zaraz sobie powiemy, jak to wygląda. Natomiast no tak, sama jak gdyby fabryka i jak to wyglądało o godzinie 8 rano, dosyć duży pożar wybuchł, wcześniej słyszano eksplozję, no jest podejrzenie oczywiście ataku tutaj dronowego, jeżeli chodzi o ten zakład, chociaż nie mamy filmików z takiego ataku, natomiast no eksplozje wskazywałyby, że coś na terytorium zakładu wybuchło i to jak gdyby kilka. No badany jest też wątek związany z jakimś sabotażem na terenie zakładów. Tam jeszcze robili skrzynie biegów, no dużo rzeczy robili. Wszystko dla wojska, teoretycznie na rynek jakiś przemysłowy, tak to oficjalnie wyglądało, natomiast... Ale też maszyny rolnicze na przykład, więc no tak. Bardzo szeroki zakres. Ale akurat tam nie robili maszyn rolniczych, akurat tam, gdzie to, co spłonęło. Duży pożar, pierwszy raz Rosjanie podali, że 3 osoby zginęły. Według oficjalnych tych informacji ze względu na zaczadzenie, czyli ze względu na ten dym i tam te opary. Pokażemy jak mniej więcej ten pożar wygląda. Więc słuchajcie, widzimy, że tego dymu no, było bardzo dużo. Dużo jest dymu. Tutaj mamy takich kilka. Tutaj mamy też takich kilka filmików. Widzimy też, słuchajcie, że 20 jednostek straży pożarnej brało udział w gaszeniu tego pożaru. Ponad 60 strażaków, 3 osoby poszkodowane, 3 zmarły. Takie są te pierwsze oficjalne informacje. Ten dym widoczny był w całym Woronezhu. Tutaj, tak jak widzicie, również te drogi dojazdowe no, zadymione, a więc widzimy, że to nie jest tylko... Takie składy. Znaczy, widzimy, że to nie jest kwestia samej fabryki, no ale tak jak widać tych dróg również w Woronezhu. Oficjalnie, słuchajcie, ten pożar został ugaszony o godzinie po około 2-3 godzinach, tak się podaje, on został ugaszony. Nie są znane straty, no ileś tam rzeczy prawdopodobnie
spłonęło 3000 bodajże metrów kwadratowych, więc pewnie było więcej. Wydaje się, że uszkodzone zostały te hale, w których pytanie właśnie, co wytwarzano, jakie te elementy, bo też nie wiemy do końca. Tutaj prawdopodobnie się nie dowiemy, Rosjanie się nie przyznają, co uległo zniszczeniu. Natomiast pokazuje to po raz kolejny, że rosyjski system, ten antydronowy, nie działa, a w międzyczasie Rosjanie pochwalili się, mamy taki nowy artykuł bodajże na Izwiesti na początku, ale też innych gazetach, gdzie Rosjanie, słuchajcie, chwalą się nowym systemem. Opracowali nowy system, ten system się nazywa Friday w celu ochrony infrastruktury przed atakami bezzałogowych statków powietrznych. Akurat ten system jeszcze nie jest wdrożony, ponieważ będzie dopiero prezentowany na forum Armia 2024, natomiast zostało to dzisiaj ogłoszone. Zostały ogłoszone jego funkcje, trochę nieszczęśliwie, bo coś tam im się spaliło i to taka poważna fabryka. Natomiast oni tutaj mówią, że to ma być przede wszystkim, stawia się na sztuczną inteligencję. System, który będzie optymalnie wybierał na podstawie różnych informacji, różnych czynników odpowiednią reakcję takiego systemu. Ma być jedno centrum takie właśnie, które będzie zbierało informacje i odpowiednio tutaj, czyli taki system, można powiedzieć, rozpoznania i dowodzenia dla obiektów przemysłowych. Ja już to słyszałem wcześniej, w grudniu. I dobrze, że słyszałeś, bo okazuje się, że to nie jest pierwszy system, który Rosjanie przygotowali. W grudniu zeszłego roku oni ogłosili taki system, który się nazywał, żebym ja wam tutaj nie skłamał. Ten jest piątek, to może czwartek. Stupor, tak. Rosja stworzyła kompleksowy system ochrony obiektów przed dronami i tutaj prawdopodobnie ten Stupor miał być też stosowany. Czy był stosowany? My tego nie wiemy oczywiście. Natomiast system, który był w stanie wykrywać i tłumić drony na kilkanaście sposobów jednocześnie, tak? I tutaj ten system został, że tak powiem, ogłoszony w grudniu, w lutym już był instalowany. Tutaj pod uwagę wzięto wymagania specjalistów Gwardii Narodowej, Ministerstwa Obrony, służb specjalnych, tak. System oparty na uzupełniających się systemach wykrywania, stacje radarowe, skanery częstotliwości, optyczne stacje rozpoznawania dronów i środki zaradcze. Tutaj twórcy systemu za pomocą własnego oprogramowania połączyli w nim urządzenia działające na różnych zasadach, niezawodność, mniejsza liczba fałszywych alarmów, sztuczna inteligencja była wbudowana w pakiet oprogramowania Stupora. Przepraszam, a to wszystko było przed tą lawiną dronową w rafinerię, prawda? Tak. Sztuczna inteligencja dopiero była wdrażana. Tak. I jeszcze wcześniej, w zeszłym roku, został stworzony, słuchajcie, system nowych mini radarów, które miały chronić przed dronami Sił Zbrojnych Ukrainy. Tutaj wykrywał drony z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Tutaj korporacja Rostek, szef i dyrektor generalny Siergiej Czemiezow chwalił się, że radary zostały zainstalowane na najbardziej niebezpiecznych kierunkach w celu ochrony miast i tych głównych zakładów przemysłowych. Te stacje radarowe umożliwiają wykrycie wrogiego drona, szybkie przekazywanie informacji, cel wtedy jest niszczony. I słuchajcie, jaki efekt jest taki? Efekt jest w tym momencie, mamy koniec kwietnia, prawdopodobnie na systemy wydano już miliardy i to nawet nie rubli, a dolarów. Natomiast cały czas Rosja jest bezbronna. Tak? Widzimy już jak gdyby kolejne podejście.
też informowaliśmy, że na rafineriach mają być kopuły siatkowe instalowane. A więc Rosja nie tylko wprowadza systemy informatyczne, no ale próbuje takich już bardzo, moim zdaniem, desperackich, no bo jeżeli te kopuły siatkowe, no to jest coś, nie ukrywajmy, że na Jaruskim podaliśmy jako abstrakcję kiedyś. I oni to wdrożyli. Nie wiemy, czy do końca wdrożyli. Rosniefti się chwali, że wszystkie ich rafinerie są już w to wyposażone. Natomiast jak to w życiu bywa, wątpiłbym. No i po trzecie też bym się zastanowił, czy faktycznie to będzie skuteczne. Natomiast tu wydaje się, że głównym problemem jest brak, wydaje się, że te systemy, te mini radarowe nie zostały faktycznie zainstalowane albo w małej ilości. To jest jedna rzecz, czyli nie ma systemu ostrzegania, skutecznego systemu ostrzegania, ale przede wszystkim nie ma skutecznej obrony przeciwlotniczej, bo być może nawet w tym zakładzie był jakiś system antydronowy do zakłócania dronów i system do ostrzegania, tylko że to nie zadziałało. Ja tylko wspomnę o tych rafineriach, że tam chyba miesiąc temu podaliśmy, że firmy wydały już $1 miliard, z tego co pamiętam, na bronienie rafinerii przed dronopadem. Natomiast to było jeszcze przed wyborami Putina i no nie zadziałało, bo później mieliśmy taki bardzo płomienny tydzień z tymi rafineriami. Nie jest to tak, że to jest bardzo łatwo przytulić pieniądz, ciężej zbudować taką strukturę, a zawsze można powiedzieć, że Ukraińcy obeszli system, bo nikt tego nie jest w stanie zweryfikować. Tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze trzeba stworzyć jakiś prototyp, po drugie ten prototyp trzeba zaimplementować, po trzecie to się jeszcze musi sprawdzić. No i na każdym gdzieś z tych etapów Rosjanie się, można powiedzieć, przewracają. A więc jeżeli uda im się stworzyć prototyp, no to ten prototyp być może modelowo działa. Potem próbują to implementować, okazuje się, że nie działa, muszą zarzucić projekt, stworzyć następny projekt. No i tak wiesz, kasa płynie, Rostek i spółka przytulają kolejne miliardy rubli, miliardy dolarów. Zanim wiesz, taki system wprowadzisz, to myślę, że no i skutecznie jeszcze musisz, tak? Może się okazać, że po pierwsze system może być nieskuteczny, po drugie tam masz pewien takie moim zdaniem wąskie gardło. To wąskie gardło nazywa się obrona przeciwlotnicza, bo musisz mieć tak zwane środki zaradcze. To, że będziesz wykrywał te drony, nawet jeżeli będziesz miał tę stację czy zintegrowaną informacje ze stacji radiolokacyjnych, tak, i gdzieś przekazywane, tak, nawet jeżeli to by było na zasadzie takiej, że ktoś zadzwoni do tej rafinerii, no to musisz mieć jakiś system zaradczy i chyba z tym jest największy problem. Ja mam pytanie. Bo systemy, które oni wprowadzili, to były systemy do tej pory, które zakłócały po prostu sygnał GPS-owy, którym ten dron był naprowadzany, a już wiemy, że od długiego czasu te drony nie są tak naprowadzane. Ja mam do ciebie pytanie. Kiedy Rosjanie tak naprawdę zaczęli budować taką obronę przeciwlotniczą? Bo na początku obronę przeciwlotniczą to oni zawsze mieli i to bardzo skuteczną. Rysunki widziałem, pięknie wyglądały, bańki dostępowe. Na froncie mają. Okej, ale ja widziałem też, że nic w głąb, nie przeciśnie się, nawet mysz, coś tam. Pamiętam te rysunki, pamiętam te filmy w telewizji, gdzie były te bańki nad całą Moskwą i tak. Dobra, już to zostawmy, bo widzimy, że nie zadziałało. Chodzi mi o to, że na początku Ukraińcy nie atakowali, bo mieli zakaz atakowania przestrzeni rosyjskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, no pierwsze pół roku, czy nawet rok, no to nie było takich ataków ukraińskich na stronę rosyjską. Kiedy? Kiedy? Już od 2022 roku. No okej, ja nie pamiętam, żeby one były intensywne, albo żeby były skuteczne. Nie były intensywne. Okej, testowali. Tak, były też skuteczne, rafinerie były w 2022 też porażane, tylko tego było, wiesz, no mało i
i tam jak gdyby też Ukraińcy się uczyli, nie mieli takiej skali. Okej. Zwróćmy uwagę, że w tym momencie Ukraińcy podają, że są w stanie wyprodukować miesięcznie ponad 100 000 dronów i Wiesz, dlaczego zmierzają do produkcji 2 milionów rocznie. Wiesz, dlaczego ja pytam o to? Bo tak naprawdę ja nie wiem, czy Rosjanie brali to zagrożenie na poważnie. Nie brali. Czy oni podchodzili od Wielokrotnie początku mówiliśmy, konfliktu? pamiętam razem z Maćkiem Lisowskim mówiliśmy o tym, że to jest jedno z większych zagrożeń, ataki na infrastrukturę krytyczną rosyjską, bo wszyscy się koncentrowali na tych atakach rosyjskich na ukraińską, i to najczęściej za pomocą rakiet. Natomiast Ukraińcy w międzyczasie zbudowali tanią alternatywę, na którą Rosjanie cały czas nie potrafią znaleźć środka zaradczego. Tworzą kolejne systemy ze sztuczną inteligencją, tam można to jest bardziej na rynek wewnętrzny, żeby pokazać, że coś robimy. Wydają tak miliardy, że tutaj już w sierpniu, no ale nawet zobacz, teraz już mówią, że ten stupor nie, trzeba Friday stworzyć, ale Friday będzie dopiero w sierpniu i dopiero prototyp pokazany na targach, czyli co, będzie w 2025 to wdrożone? No ale co ci da też system, tak? No fajnie, że system, bo będziesz miał informację przynajmniej jakąś tam zbiorczą, no ale to wszystko musisz mieć jakieś albo mobilne, albo automatyczne jakieś środki zaradcze, czyli takie przeciw właśnie dronowe, ale które nie zakłócają sygnał, tak? Tylko fizycznie strącają te 2 miliony dronów. Nawet jeżeli jest ten Wania, no to musi dostać sygnał, że ma stać i strzelać, tak? Nawet tego w tym momencie nie ma punktów mobilnych, to co mają Ukraińcy, bo Ukraińcy mają tak zwane punkty mobilne i to wygląda tak, że tam po prostu są ludzie i strzelają, tak? Rosjanie tego nie wdrożyli nawet cały czas. Okej. Myślisz, że koszt-efekt, jak to może wyglądać? Bo wiesz co, 2 miliony dronów, nie wiem ile kosztuje, ale obawiam się, że strącenie tego jakimiś rakietami to już może być bardzo droga zabawa, nie? A czy ten Wania tym karabinem, nie wiem, w nocy jest w stanie to strącać? Wiesz, to też... No też nie będzie łatwe, tak? Bo pamiętajmy, że często te ataki są właśnie gdzieś w godzinach porannych albo nocnych, no ale wiesz, mamy też obrazki przecież, że te drony w dzień lecą i też się nic nie dzieje, nie? Mamy też jak na razie obrazki, że awionetki lecą przez 1000 kilometrów. I uderzają w najważniejszy radar, tak, nie? I tam nie ma tego mini radaru, który tam jakoś nikt nie wpadł, nie? Tutaj zbudowali w grudniu i zapomnieli te instalacje nuklearne zabezpieczyć tym przeciw dronom. No to wygląda jakoś mało wiarygodnie, to co oni mówią. Wydaje się, że to jak z tymi armatami, tak, z tym czołgiem, nie? Że jest... Na defiladzie był widziany, no ale niestety nie może zostać z wielu powodów użyty. No i tu też pewnie są jakieś powody, dlaczego nie można tego instalować, że tak powiem, masowo. No bo tutaj potrzebujesz rozwiązania masowego, tak? No bo jeszcze znowu masz koszt-efekt, bo może jest to, działa, ale kosztuje $1 miliard jedną. Tak, i Moskwę zabezpieczysz, Petersburg, no i na tym się zakończy, nie? No tak, no bo można sobie wyobrazić, że coś jest tak jak wydobywanie ropy. Można jakąś słabą technologią wydobywać i tak dalej, tylko chodzi o to, za ile się to wydobędzie. Tak, no i pytanie, wiesz, co się stanie, bo to jeszcze jest taki wyścig, bo być może w którymś momencie Rosjanie zaczną faktycznie instalować, tylko co się stanie, jeżeli tych dronów będzie przybywać i będziesz miał atak takiego roju, tak? Czy systemy właśnie chciałem zapytać, jak to może nie wyglądać. Tak jak teraz, że leci, wiesz, pojedyncza awionetka i ona sobie tak leci i ty jakbyś miał karabin maszynowy, jakieś tam umiejętności, to byś był w stanie to być może strącić, bo to dosyć powoli leci, no ale jeżeli będzie jakaś większa ilość, no to może to nie być wykonalne w ogóle, tak? Nie wiemy tego, tak? Patrząc jak gdyby na to, co ta strona ukraińska chce zrobić. Tu po stronie rosyjskiej też mamy oczywiście zapowiedzi, natomiast jeżeli chodzi o drony,
no to buduje się moim zdaniem ostra asymetria, jeżeli chodzi o tą produkcję. Czy Rosjanie, wiesz co, obawiam się jednego, że Rosjanie się kiedyś nauczą też produkować te drony. Co wtedy No ale oni potrafią, wiesz, tak naprawdę to jeszcze, co śmieszniej, to Ukraińcy bardzo często kopiują te rozwiązania, czyli skopiowali Lanceta, tak, skopiowali te rozwiązania i udoskonalili tych irańskich szachedów, tylko tu zdobywają akurat w tym obszarze przewagę. To wynika pewnie z kilku czynników. Po stronie rosyjskiej w dużej mierze z biurokracji, z korupcji, z tego, że no głównie muszą się opierać na tych też dostawach na przykład z Chin, a co ciekawe Ukraińcy mają i dostawy z Chin i z Zachodu i po prostu więcej tych komponentów. Wcześniej stworzyli specjalne wojska, no jeszcze oczywiście można dyskutować, czy żeby ten komponent jeszcze mocniej był wzmocniony, natomiast na ten moment szykuje się, tak jak mówię, asymetria i to dosyć spora. Widzimy to w tych najtańszych, co ciekawe, dronach, w których właśnie Rosjanie jeszcze w zeszłym roku przecież mieli przewagę, tak? Mówimy o tych dronach, które atakują piechotę, czy też jakieś wozy bojowe, tak? No tu widzimy, że Ukraińcy no i często byli bezbronni, tak, tracili dużo sprzętu, dużo ludzi, natomiast przy tej ofensywie letniej no Rosjanie będą narażeni bardzo na te ataki dronowe. I widzimy też bardzo ciekawą też taką tendencję, ponieważ przy tej nowej mobilizacji, przy trwającej mobilizacji na Ukrainie, sporo tych osób, które się szkoli, wybiera tą specjalizację dronową. Do obsługi ataków. Tak, bo to też jest jak gdyby, wiesz, bo to musisz mieć kilka rzeczy, musisz mieć cały czas, że to automatycznie, że tak powiem, musisz mieć operatorów. Myślisz, że Ukraina dzięki temu konfliktowi stanie się potęgą w produkcji dronów i systemów antydronowych? No bo jak produkują drony, to może też wiedzą, jak je unieszkodliwić i to jest w tym momencie... No tą wiedzę, którą zdobywają, no to jest bardzo cenna wiedza, tak? No widać, że tutaj, bo to jest, wiesz, no efekt taki, że możesz tanim dosyć właśnie efekt ile wydajesz do tego, jakie rezultaty osiągasz, no i tu można osiągnąć dosyć dużo, tak? Poprzez właśnie masową produkcję i skalę. Coś takiego, co było możliwe, nie wiem, w II wojnie światowej, tak, używanie tego sprzętu pancernego, no tu używając drony możesz w którymś momencie zacząć zdobywać też przewagę dzięki temu. Myślisz, że teraz kraje przerzucą się na produkcję dronów? Że to jest taki konflikt, który zmieni to wszystko? Nie, na pewno te drony będą coraz bardziej wchodzić, natomiast no też będą systemy, które będą zwalczały, no i to nie jest tak, że to jest jak gdyby będziesz tylko robił drony i każdą wojnę wygrasz. Zamiast 1000 czołgów Polska niech zbuduje 300 milionów dronów i gitara. To tak nie działa, tak? Natomiast wiesz, to wyszło trochę z takiej szukanie słabej strony Rosji, bo tak naprawdę gdyby wojnę toczyła Ameryka, to być może miałaby systemy, które by strącały te drony taśmowo. Tak, miałbyś samoloty, mógłbyś inaczej prowadzić, tak, ten konflikt. Rosjanie mając tą przewagę w powietrzu, w tym tradycyjnym lotnictwie, no, zmusili właśnie do tego Ukraińców, żeby szukali jakichś rozwiązań takich nietypowych, no i to mamy właśnie efekty. Te efekty dopiero moim zdaniem zobaczymy pod koniec, w drugiej połowie 2024, kiedy ta skala się zwiększy, bo moim zdaniem cały czas ta produkcja ukraińska jest, pomimo że ona już jest większa i już przynosi, bo jak porównujemy sobie te straty właśnie wśród żołnierzy piechoty, no to jest coraz bardziej na stronę ukraińską, natomiast no, tą asymetrię jeszcze większą będziemy widzieć w momencie tej ofensywy rosyjskiej. Myślisz, że Ukraińcy są przygotowani na to? Skoro tak aktywnie działają gdzieś głęboko na terytorium wroga? Myślę, że się przygotowują. Ta ofensywa letnia nie będzie łatwa dla Rosjan.
Zobaczymy też, jak będzie z tą pomocą wojskową, tak? Bo tutaj już Rosjanie na przykład dzisiaj pisali, że tak naprawdę no broń już została, znaczy już jest dostarczana, że Amerykanie nie czekają i Polacy na pomoc. No takie są artykuły, czy one są prawdziwe, to ja tego nie wiem. Natomiast pojawiły się, że ona już została rozpoczęta i nie czeka się na oficjalny ten podpis prezydenta, tylko po prostu już jest wysyłane. To jest ciekawa wiadomość, to ja nie zauważyłem. No ale wiesz, no to Rosjanie różne takie czasami, wiesz, informacje. Może to być oczywiście prawdziwa, no bo Amerykanie twierdzą, że w tym tygodniu już pomoc zostanie wysłana, więc pewnie jest przygotowana i faktycznie tak będzie. Natomiast czy ona już jest na tej Ukrainie, czy jeszcze nie, tego nie wiemy. I kiedy to będzie. No dobrze. A nawet jakbyśmy wiedzieli, no to pewnie byśmy jakoś tam szeroko nie informowali. No i tutaj można się czego spodziewać? No, być może kolejnych właśnie dosyć takich spektakularnych ataków, tak, z tej strony ukraińskiej. No bo jeżeli coś działa, a to ewidentnie działa, no ewidentnie robi. No i jest kilka jak gdyby takich aspektów, tak, pozytywnych, tak. Te ataki na rafinerię też dużo pozytywów. Osłabienie gospodarki, osłabienie morali, wzmocnienie morali. Słuchaj, te zakłady, które teraz płonęły, one produkują, tam była mowa o jakichś silnikach, przekładniach i tak dalej, a to jest jeden z największych zakładów w Rosji tego typu. Czy to może być takie bardzo duże, wąskie gardło, że wiesz, masz wóz, który jest cały ale nie możesz go dokończyć, bo brakuje ci elementu, który był robiony w tej fabryce, tak? Dokładnie tak, bo to, co obserwujemy, o czym często mówiliśmy, że naturalne pojawiają się takie wąskie gardła, że oni na coś czekają tam, na jakieś uszczelki, na jakieś podzespoły, na lufy, na silniki, na napędy, teraz kombinują z nowymi napędami, tak, do tych czołgów, na wiele rzeczy czekają. No a jeżeli dodatkowo czekają na pewne rzeczy i jeszcze dodatkowo coś ulegnie, coś spłonie, nawet jeżeli to będzie tak, że wiesz, że te zakłady powiedzmy za miesiąc czy za 2 miesiące wrócą, czy nawet za tydzień, 2 tygodnie wrócą, pewnie wrócą właśnie za tydzień, 2 tygodnie, ale coś tam na przykład ważnego spłonęło, tu będzie jakieś opóźnienie, no to każde opóźnienie, każdy tydzień, jeżeli chodzi o kalendarz i między porą deszczową. Tak, ale wiesz, i to wtedy się zaczyna, wiesz, na przykład nie możesz wyprodukować tego, bo czekasz na to, nie możesz tamtego, bo czekasz na to, nie? I robią ci się takie zatory, które wcześniej się robiły naturalnie, jeszcze ze względu na to, że oni pracują bardzo często w harmonogramie 2x2, tak? Czyli dzień-noc. No i czasami z tego, z tak dużego, że tak powiem, wysiłku na tych halach produkcyjnych, no maszyny odmawiają posłuszeństwa, ludzie odmawiają posłuszeństwa, tak, wiele rzeczy odmawia posłuszeństwa, tak, czekasz, transport, no bo co innego jest, jeżeli produkujesz sobie wcześniej, produkowałeś na eksport przykładowo 400 000 pocisków, a co innego, jeżeli produkujesz na przykład, chcesz produkować 2 miliony, nie? A więc no na różne rzeczy jak gdyby czekasz i to wielokrotnie mówiłem, im prostsze rzeczy, najczęściej, tym łatwiej. Im bardziej skomplikowane, czyli jeżeli przychodzimy, no to najtrudniej Rosjanom będzie produkować helikoptery, samoloty, tak? Ale już czołgi łatwiej, bo będą mogli wykorzystać te stare i wyremontować, nie? Jeżeli chodzi o, nie wiem, karabiny Kałasznikowa, znowuż łatwiej, nie? No bo to jest prostsze, mniej części nawet potrzebujesz, jeżeli tak na to spojrzysz, nie? Ale co nie oznacza, że nie możesz mieć wielu tych obszarach tych problemów, tak? No i tu Rosjanie, też jest jedna rzecz, tak? To, że Ukraina dostaje różne typy broni, no to jest z jednej strony często przekleństwo, no ale z drugiej strony dostaje różne, nie? A Rosjanie tak naprawdę są tylko skazani na siebie. No i na tą pomoc trochę tą koreańską i irańską. Właśnie miałem zapytać ciebie o Iran, no bo Iran teraz, jeżeli miałby produkować jakieś drony,
to on może chcieć zostawić dla siebie, nie? W tym momencie. No teraz sytuacja jest taka, że ja bym na jakąś wielką pomoc nie liczył. Raczej teraz w drugą stronę, to znaczy te jeszcze samoloty rosyjskie, prawda, zostały dostarczone do Iranu, natomiast pewnie się na tym zakończy i tutaj jakaś większa wymiana raczej nie, ewentualnie jakaś wymiana technologii, być może coś Iran dostanie, tak, żeby Iran wzmocnić, tak. No okej. No to chyba mamy to, bo ja nie wiem, jakie jeszcze ewentualnie konsekwencje tego będą, czy masz jeszcze coś do dodania w tej kwestii? Wiesz co, no konsekwencje będą, że najbardziej skuteczne, to wielokrotnie powtarzałem, jest uderzanie w tą infrastrukturę krytyczną, w zakłady wojskowe, w rafinerie, zakłady przemysłowe, wszystko co jest związane z przemysłem i zarówno tym ciężkim, jak i lekkim, co jak gdyby zaburza Rosjanom te łańcuchy dostaw. A tych celów, jeżeli się tak zastanowisz, to jest dużo, od podstacji elektrycznych po rafinerie, po firmy, które tworzą produkty z tworzyw sztucznych, z gumy, no wszystko, tak, no bo Rosjanie jak gdyby zauważ jaki oni też mają model, tak, że wszystko próbują samemu wytwarzać, tam gdzie jest to możliwe tutaj, co jak gdyby jest trochę też, wydaje się częściowo racjonalne, bo nie będziemy się opierać i czekać na jakieś dostawy, nie wiem, z Chin, bo nagle mogą nam to zamknąć, czy z Iranu, tylko samemu produkujmy i wytwarzajmy, natomiast no to jest właśnie taki minus, że w tym momencie ten na przykład jedyny zakład, który coś tam robił, ulega awarii i wtedy mamy problem, bo stoją 3 inne zakłady z tego powodu. Powiem Ci, Ukraińcy bardzo są pomysłowi, jeżeli chodzi o ilość sposobów na to, aby spowolnić Rosjan, bo to tak jakbyśmy spojrzeli na przykład nasz program jako na gospodarkę rosyjską. Ile można zrobić rzeczy, żeby ten program nie nagrać? Można nas odstrzelić, najprościej. Dobra, nie idźmy już w takie Można uszkodzić nam komputer, można spowodować zwarcie jakieś w rozdzielni prądowej, można uciąć internet, można, przewody gazu, że będziemy musieli się ewakuować. Tych możliwości teoretycznie jest kilkanaście, żeby doprowadzić do tego samego efektu. I widać, że Ukraińcy właśnie wykorzystują te różne możliwości, że jak nie tak, to tak, nie? Więc to też trzeba ich pochwalić za tą kreatywność. Okay. No tak. To jak najbardziej jest tutaj racja, tak. Mówię, coraz w większym stopniu wykorzystywana jest ta asymetria, tak, i myślę, że będziemy tutaj tego świadkiem. Dobrze. Ja ze swej strony dziękuję, Mateusz, dziękuję widzowie, że chcieliście nasz program obejrzeć. Zapraszamy na jutrzejszego CEPA. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej.